Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach, który będzie, no jak to zwykle bywa na początku miesiąca, miszmaszem serwisowym. Bardzo Wam dziękuję za zaufanie dla naszego serwisu, bardzo dziękuję, że wpadacie tutaj do nas, czasami te gitarki pokazać, wycenić, obcenić, pochwalić się i że po prostu mamy możliwość obcowania z Waszymi instrumentami. Żadna z gitar nie ucierpiała podczas kręcenia tego odcinka, chyba że zostało to powiedziane. Jak zwykle przypominam, to nie są żadne filmy instruktażowe, jest to zlepek z różnych lat, różnych rzeczy, które po prostu się tutaj dzieją, dziać będą i no można się czegoś dowiedzieć, można się trochę pobawić, jest trochę suchych żartów Gutka, jest trochę różnych ciekawostek, jak to właśnie mówię, no ciekawostki z serwisu gitarowego. Chciałem tylko oczywiście jeszcze raz podziękować wszystkim patronom kanału, bardzo dziękuję, lista na samym końcu. Przypominam, że w tym miesiącu jest do wygrania gitarka telecasterowata, niebieska, przepiękna, którą można zgarnąć w zabawie patronite'owej, oraz przypominam również o tym, że jest zorganizowany super konkurs grudniowy, który nazywa się Pokaż swój sprzęt. Linki do tego konkursu są w opisie. Tam można się przenieść do odpowiedniego filmu i dowiedzieć się, jak to wygrać, co tam jest do wygrania i co trzeba zrobić. Więc bardzo Wam dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają na różne sposoby, za to, że mogę dla Was organizować różne fajne, mam nadzieję, zabawy. Wspomniany Gutek również w tym filmie się pojawi ze swoją trzęsącą się kamerką. Ręce mu się trzęsą od po prostu tego polerowania tych progów chyba, tak, bo tam ten dremelek to rozciągnął. No dobra, teraz suchy żart Xantypa był. No i generalnie tam różne rzeczy w tym filmie będą, ale również chciałem powiedzieć następującą sprawę. W tym odcinku czasami jest tak, że znajduję na dyskach jakieś filmy, do których na przykład zgubiłem nagrania audio. I też postanowiłem je wrzucać do tych takich odcinków ciekawostki z serwisu gitarowego, które są też na swój sposób jakimiś takimi właśnie miszmaszami. Więc w dzisiejszym odcinku dowiecie się również o tym, że istnieją nie do końca takie super wypasione gitary Harley Benton i że są niektóre, które są takimi po prostu jakimiś zwyklakami, a do tego jeszcze będzie gadka o siódemce. Więc taka najdłuższa część tego dzisiejszego odcinka to będzie coś tam gdzieś tam o Harley Bentonie, natomiast cała już tutaj reszta, no to jak powiedziałem, ciekawostki z serwisu gitarowego. Zapraszam do serwisu gitarowego, wpadajcie do nas, przysyłajcie instrumenty, pytajcie się, przychodźcie, żeby gitarę pokazać. Jeszcze raz mówię, taka wycena w ogóle usługi, tego czy warto zrobić usługę, jest całkowicie bezpłatna, a do tego jeszcze no, nie zdzieramy, nie wymyślamy, nie kombinujemy, mówimy jak jest, mówimy szczerze i jedziemy z tematem. Mój Gibson Melody Maker, Melody Maker, piękna główka, zawsze mi się podobała, dzięki Adamowi Jonesowi, Stula tak naprawdę. No i wreszcie postanowiłem się za niego trochę tutaj wziąć i tak go przeczyścić, założyć mu nowe struny. Wybrałem D'Addario stalowe, zobaczymy 1046 jak to gada. Gitara jest najprawdopodobniej po wymianie mostka z jakiegoś tutaj chyba jakiś strunociąg tu był, jakiś Bixby, cholera wie co tu było założone. No ale teraz jest Tunomatic, nie wiem czy oryginalnie jest też ten Tunomatic, już tam nie wykręcałem, nie zaglądałem, czy to jest jakoś specjalnie rozwiercone, czy nie jest. Wygląda jakby było normalnie, oryginalnie, jakby ten Tunomatic tutaj był, gibsonowski normalny mostek bez żadnej ściemy, ale wymieniony jest na pewno pick-up i powiem Wam oczywiście szczerze, że pierwszy raz taki pick-up widzę na oczy. Pick-up jest to przetwornik The Creamery się nazywa, hand-wound, made in Manchester, Position Bridge, model 57, ale też nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem pokazać jak wyglądało na przykład tak od spodu, taki
takie pod P90. Słuchajcie, no nawiązanie do totalnych, jeśli chodzi o konstrukcję tutaj tego pick-upa, nawiązanie do totalnych początków Gibsona. Jak niektórzy pewnie już wiedzą, no to się nazywa dog ear, czyli uszy psa. To są te uszy psa. Jak tego nie ma, to jest mydelniczka, ale chodzi o to, że tutaj w tym pick-upie producent nie przewidział regulacji wysokości przetwornika. Po prostu jest to tak tutaj, opiera się o deskę, zakładamy osłonkę i jest to na jakiejś tam odpowiedniej wysokości. Można troszeczkę nad biegunnikami sobie, że tak powiem, balansować pomiędzy strunami, jeżeli ktoś to balansowanie uskutecznia, więc taka oto ciekawostka. Już no, powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać, jak trochę na niej pogram. Co prawda będzie brumieć strasznie, jak to wszystko w fogowni, ale całkiem fajna gitara moim zdaniem. Trafiła nam się Incepcja Level Hard, szanowni Państwo. Mianowicie mamy tak, Epiphona Les Paul Custom Pro. Co ciekawe, taki, który ostatnio mi się tutaj gdzieś przez ręce przewinął, tutaj również miał push-pulla do chyba przeciwfazy, ten ma tylko 2, a są z tego samego roku. Może ktoś po prostu to jak wymieniał, to coś tam zadziałał, ale o co chodzi z Incepcją? Do gitary będą zakładane wermiliony i teraz uwaga, wermiliony są ksantypowe, ale wyglądają jak te, które Bazok sobie gdzieś tam zrobił, więc taka to Incepcja. Bardzo fajny ten wzorek tak naprawdę, podoba mi się i nawet sam nie wiem, czy sobie może czegoś takiego kiedyś nie zamówił. To jest takie, że tutaj pod paluchami czuć gruba tego warstwa jest, ciekawie to wygląda. No i też myślę, że ten jest akurat chyba neckowy, myślę, że też będzie całkiem to nieźle pasowało akurat do tej gitary, no bo tutaj jest już taki złoty odsprzęt. To jest trochę bardziej tutaj, jak mówię, jest tak bardziej matowo, ale jednak cały czas w tym kierunku. No za gitarkę się już bierzemy, oczywiście, wiecie, no tutaj dużo jest grane, widać, więc trzeba o nią szybciutko tutaj po prostu zadbać. Zobaczymy jak to, znaczy nie wiem, czy będzie film z tego, raczej nie sądzę, żebym zdążył, bo tutaj szybka robota jest, natomiast generalnie no sam sobie na chwilę zobaczę, jak grają moje pick-upy w innej gitarze niż moja. Jestem pewien, że będą grały lepiej niż te Duncany. Postanowiliśmy, że zamiast serwisu gitarowego to otwieramy kopalnię odkrywkową. Myślę, że lepszy interes to jest kopalnia odkrywkowa po prostu i teraz zima idzie, to jak najbardziej się da się, nie? Ludzie, przyleciało UFO i ukradł nam Xantypa. Zobaczcie, co ten nowy robi. Yep. Rów Guitars, najlepsze case'y, jakie wygłosi powstały. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażemy jeden z patentów, który lubimy najbardziej. Przepraszamy za lokowanie produktu. Jedyna na świecie gitara z roamingiem. A zatem trafił nam się na stoliczku, w którym było mleczko i jajeczko. Taki oto przepiękny 91 rocznik Gibsona Flying V w najlepszym kolorze, czyli w kolorze kremowym. Ale po pierwsze chciałem Waszą uwagę zwrócić właśnie na kolory i jak one się tutaj w tej gitarze przepięknie zmieniają i jak bardzo to wszystko jest tutaj prześlicznie, przecudownie z wiekiem czasu no pozmieniane i gdzie jest ciemniej, gdzie jest jaśniej, w ogóle tutaj też jest trochę ciemniej niż na przykład tu, a tutaj to jest teoretycznie taki kolor, jaki może nawet oryginalnie był. Druga rzecz, na jaką chciałem zwrócić uwagę, to sposób, w jaki są wfrezowane otwory na pick-upy. To jest troszeczkę inna szkoła, widać to od razu, niż to, co się dzieje teraz. Gdzieś na kanale jest chyba moja fałka rozkręcona, no i zupełnie to inaczej wygląda. To jest tak bardziej zaokrąglone pod te humbuckery, to chyba jest nawet w ogóle szersze na te kable. No chyba frezy i wycinanie przez CNC też dużo zmieniło, jeśli chodzi o to, co się dzieje
pod płytką, no bo widać, że to jest, widać tutaj starą maszynę, to jakoś, ja to tak to czuję, że tutaj widać tą starą maszynę. Płyteczka sama w sobie też majstersztyk, wyjmujemy i wszystko jest gotowe, no oczywiście oprócz masy, którą trzeba było dolutować, ale tak no to wszystko tutaj jest po prostu od razu w jednym miejscu, w jednym czasie i wiecie, no i tak jak powinno być, więc serwisancko nie jest najgorzej i to się już chwali. Najprawdopodobniej 500 z tego co kojarzę, CTS-y tutaj jeśli chodzi o opłotki, Switchcraft. Mój Switchcraft na przykład już się dawno popsuł, mój przełącznik już na przykład się dawno popsuł, tutaj podobno cały czas działa. Na co jeszcze chcieliśmy zwrócić uwagę? Pokaż kolegom, mój sympatyczny asystencie, którego tutaj nie ma. Co jeszcze zwróciliśmy uwagę? To pod znowu kluczami zupełnie inaczej się to sfejdowało i tutaj znowu lakier się przyciemnił, gdzie tutaj się znowu rozjaśnia. Te kropelki to jest oliwa, więc się nie przejmujcie. Oliwa nieżywa, ale sprawiedliwa. Natomiast no tutaj to wygląda jeszcze zupełnie inaczej, więc tak naprawdę zastanawiam się do końca, jaki był prawdziwy kolor tego instrumentu, bo on ma tyle odcieni w tym momencie i jest tyle tych barw. Tył zresztą też jest dosyć ciekawie odbarwiony i też jest tak w fajny, interesujący sposób to się tutaj prezentuje. No bo tutaj znowu jest taki, że tutaj jest jaśniejszy, tutaj gdzieś jest ciemniejszy. No powiem wam, że mnie się to bardzo, bardzo podoba, jak to jest, że tak powiem, jak to się zrobiło. To jest naprawdę fajne. I ten ząb czasu tutaj dla mnie to jest bardzo, bardzo duży plus na tym instrumencie. No naturalny, delikatny, nie ukrywać można relik. Więc jak zawsze się was pytam o to, czy taki relik sztuczny jest fajny, to różne te odpowiedzi były, a tutaj mamy piękny, naturalny relik i no mnie to robi. A gitara w ogóle wiecie, no szkoda, że nie moja, nie? Fałeczka całkiem zacnie się nam prezentuje również po zrobieniu, ale dlaczego też ją pokazuję? No po pierwsze tu jest troszeczkę inne światło, więc jeszcze bardziej będzie można sobie zwrócić uwagę na te różnorodności kolorystyczne, które mnie się bardzo, bardzo podobają. Słuchajcie, no starodawny, fajny sznyt gibsonowski. Nie wszyscy kochają ten sznyt gibsonowski. Gibsony są robione w sposób dosyć taki specyficzny i rzeczywiście na obecne czasy niektórym może się wydawać, że pewne rzeczy są robione tak jakby niechlujnie, przyzwyczajeni do wszystkich tych pięknych indonezyjskich gitar wycinanych przez cudowne maszyny CNC. W przypadku Gibsona czasami możemy mieć dylemat. No i generalnie słuchajcie, to trochę tak ma być. To trochę tak ma być, że gdzieś tam pewne rzeczy są wykonane tak jakby, wiecie, nie do końca tak jak maszyny by to zrobiły i generalnie no, trzeba tutaj obronić Gibsona, że tak jest. Ja osobiście posiadam również taką fałeczkę w innym kolorze, w kolorze Faded, no i troszeczkę młodszą, ale dokładnie taki sam model. No ta jest pomalowana na lakier połyskujący i ta moja, mimo tego, że jest młodsza o chyba 20 lat, bo tutaj mamy 93 rok nawet, to moja jest młodsza o nawet więcej lat, o 25 lat. Nie, przepraszam, o 15, pomyliłem się. Inaczej, dobrze liczę? 2008, 93, to ile to jest? 5 do 98, o 15 lat. I mimo tego, że ta moja jest młodsza o 15 lat, no to też wykazuje ten sam sznyt i też po prostu takie pewnego rodzaju to nie, ja bym nie nazwał tego niedociągnięcia, nie nazwałbym tego czymś, co w ogóle należy też piętnować, oczywiście w ramach rozsądku i w ramach tego, że wiecie, no nie tam, że jak są totalnie jakieś boby porobione, natomiast no generalnie Gibsony mają taki fajny, oldschoolowy, niepowtarzalny vibe i to się liczy. Co też chciałem powiedzieć w przypadku tej gitarki, to tutaj zaskoczyło nas to, że miały zostać założone struny 1256
do stroju standard E. I teraz sobie mogę zrobić taki fajny dowcip na ten temat. Dowcip na ten temat polega na tym, że jeżeli nie chcecie zakładać Evertune'a, gracie riffy i chcecie, żeby była dobra stabilność stroju i żeby riffy zabrzmiały mocno i generalnie, żeby riffy zabrzmiały tak solidnie i z dobrym punchem i z dobrym dołem i żeby fajnie w studiu siedziały i żeby nie trzeba było 70 razy stroić instrumentu i macie instrument na przykład typu fałkę bądź jakikolwiek inny, załóżcie sobie do nagrania riffów do studia struny 1256 i prawie, że macie Evertune'a. No gra to naprawdę rewelacyjnie. Powiem wam szczerze, że ja ostatnio odszedłem od grubych strun i nawet zastanawiam się, czy sobie samemu nie założyć czegoś właśnie w podobie tutaj do tej gitary, bo znaczy nie do tej, tylko do jakiejś gitary, bo rzeczywiście robi to pod ręką fajną robotę. Aż szkoda się rozstawać z tym gibolem, no ale taki to los serwisanta, że czasami po prostu ma się coś fajnego i trzeba się z tym niestety rozstać. Fajnie było, bardzo się cieszę, że trafiła do nas. Przy okazji fałek jeszcze, to trafiła nam się również ostatnimi czasy fałka taka korinowa, w sensie no, nawiązująca do tej z 58 roku, kiedy Flying V jako takie powstało tak naprawdę i generalnie no, jest to już gitara Epifona z logo takim wypukłym, że już nie można sobie zamienić na dzwonku napisu na Gibson i wiecie, i udawać, że się ma gibola na cienkich 8 mm kluczach. No jest różnica nawet jak się patrzy na takie instrumenty, o ile ostatnie Epifony są całkiem nieźle zrobione, ja je raczej chwalę i wszystkie, które miałem w rękach były raczej fajnymi instrumentami w swoich cenach, w takich gdzieś tam do 3000 zł powiedzmy, no to jest jednak różnica pomiędzy Gibsonem a Epifonem i nawet właśnie jeżeli chodzi o wygląd, to jest na pewno ten lakier, który robi robotę, to są na pewno drewna, które są użyte do podstrunnicy. Gdzieś też, tak jak powiedziałem wcześniej w przypadku fałki, tej gibsonowskiej, tej białej, czy nawet tej mojej, no jest takie coś, że w Gibsonie jest ten taki element ludzki gdzieś zawarty w tej robocie, którą widać, co moim zdaniem akurat w tym przypadku jest plusem jako takim, bo ile ja jestem również fanem oczywiście gitar robionych na maszynach CNC jak najbardziej i nic złego w tym nie ma, no to są one mniej takie, są takie troszeczkę bardziej, może tym dobrym słowem byłoby słowo, są troszeczkę bardziej generyczne, ale całkiem przyjemna gitarka, więc chciałem ją wam również tutaj na chwilkę chociaż pokazać. No więc tak, wielokrotnie słyszałem, wielokrotnie, nawet raz kiedyś dostałem ochrzan, bo kiedyś połączyłem, a co? Człowiek nie wiedział. Teraz oczywiście już nie łączymy, a przynajmniej staramy się nie łączyć, ale czasami przychodzą do nas gitary robione wcześniej przez kogoś. No i tutaj jest taka gitara zrobiona wcześniej przez kogoś i już wprawne oko na pewno zauważyło, nie mówię tutaj o tym, że wprawne oko zauważyło przepiękne pętelki z masy, które już poprawione zostały zresztą, ale wprawne oko na pewno zauważyło amelinium i miedź. Jaki symbol ma miedź? Cu. No i tutaj, szanowni państwo, mamy tak zwane połączenie amelinium z miedzią w postaci nalotu zwanego śniedzią. I już wiemy o tym, że rzeczywiście to się dzieje i że rzeczywiście nie wolno łączyć aluminium, folii aluminiowej z folią miedzianą, że jak wykonujemy jakiś tam ekran, no to jednak robimy to z jednego rodzaju materiału metalowego. I nawet jeśli gitara nie jest specjalnie do metalu, to też właśnie w ten sposób to wybieramy. Na razie walczymy z tym, nie bardzo wiemy jak się tego pozbyć. O ile tutaj z płytki może kwasek cytrynowy pomoże, no tyle ja nie wiem, czy można kwaskiem cytrynowym po lakierze, bo jak to jest lakier nitro, to tu będzie relik. Taki się nam relik zrobi, a reliku akurat nie było zamawiane. Więc nie łączcie aluminium z miedzią. Nie sądzę, żeby to było na picków też kurwa w tym momencie, bo jakby... Gitarki Jet, znane i lubiane.
Słuchajcie, po odkręceniu gryfu odkryliśmy, że korpusy w gitarach Jet są sygnowane takim, jak konie są oznaczone, takim wypalonym J. Dzieje się to pewnie dlatego, że są to gitary robione w fabrykach, w których robione są również inne znane i lubiane jakieś gitary. Nie będę mówił jakie. Natomiast pewnie tutaj jest korpus po prostu oznaczony, że jest to właśnie do tej gitary w tenże sposób. Fajne to, podoba mi się. Pierwszy raz takie coś widzę w gitarze i całkiem nieźle. A z racji naszych wycieczek pod płytki Stratocasterów, to tutaj pod płytką wygląda to właśnie oto w ten sposób. I mamy założone, szanowni państwo, te flickerki, no. Nic się z tym nie zrobi. No to chwilę, jak macie epilepsję, to nie oglądajcie takie wermiliony. Siemano, siemandereczko, z serwisu Gitarowa Mgła. Wita serdecznie Państwa Gucio. Parafrazując klasyka polskiej kinematografii, Xantypa nie ma, ale też jest zajebiście. A jest zajebiście, ponieważ dzisiaj na warsztat wjeżdża taki przepiękny skwejerek indonezyjski. Prześliczny korpus jesionowy z 3 kawałeczków sklejany. Płytka Tortoise, białe pick-upy, biały hardware. No i najpiękniejsza w świecie fenderowska duża główka. Ślicznie zrobiony instrument, ale niestety wysechł. Będziemy dzisiaj sprawdzać lekko odstające progi, nawilżać podstronnicę. No i zrobimy pełen setupik. A co widział i co przeżył, film ten wszystkim Wam opowie. No dobra, strony zdjęte, jeszcze raz zbliżenie na tą główkę, bo jest po prostu prześliczna. Bardzo ładnie im to wyszło, ale niestety wracamy do tematu, czyli do podstrunnicy, która niestety tu nie widać, ale zaraz obrócimy, pokażę do światła, może będzie to widać lepiej. O! Co to dużo mówić, no. Ta podstrunnica jest sucha jak żarty Xantypa. Oczywiście oprócz naoliwienia i nawilżenia podstrunnicy, ojciec dyrektor dał mi tutaj jeszcze jedno zadanie, czyli niestety wyrównanie, poprawienie tutaj brzegów progów, bo jak widać zeschnięte drewno trochę wstąpiło i te progi zaczęły wyłazić na boku, mimo że są klejone. Widać tutaj ślady pokleju i oprócz tego, że zrobimy sobie tutaj ładnie brzegi tych progów, to spróbujemy też usunąć te fabryczne ślady kleju. Przy okazji setupu zajrzeliśmy do środka. Mamy tutaj 3 single, bardzo ładnie poprowadzone kable, czysto, schludnie, potki, jak i przełącznik alfy, wszystko elegancko zrobione, bardzo ładnie wycięta dziura na pick-upy, bez żadnych jask, bez wiórów, no i prześlicznie pomalowane wnętrze. Widać ruchy pędzla mistrza. No dobra, operacja zakończona. Wszystkie progi są ładnie zaokrąglone, wyrównane. Wszystkie końcóweczki. Podstrunnica, jak widzicie, nabrała takiego satynowego blasku. Jest równiejsza, przyjemniejsza w dotyku. Nie ma takich już tych stacznych zadrów, które były na brzegach podstrunnicy. No i przede wszystkim same progi są znacznie przyjemniejsze dla ręki i łatwiejsze do grania. Playability. Taki parametr. Proszę bardzo. Gładziusieńko, elegancko. Takie rzeczy tylko u nas.
Gitarka skończona i powiem Wam, że nie wiem, jaka tu jest chronologia, jeżeli chodzi o nową serię Squiera, taniego Fendera i nową serię Epifonów, tanich Gibsonów, ale jeżeli jakość tych instrumentów wynika właśnie z jakiejś tam wojny o klienta pomiędzy Epifonem a a Squierem, to ja jestem jak najbardziej za. Mówiliśmy dużo tutaj o Epifonach, które są zajebiste, a ten Squier na poważnie kopie dupsko. Dawno nie miałem w rękach tak fajnego, tak zajebiście grającego Squiera. Witamy, mamy na tapecie taką gitarkę Jet Telecaster. I jednym z problemów tej gitarki jest pick-up. Zobaczcie, jaki jest tutaj krzywy. A problem polega na tym, że chociaż pick-up jest krzywy, to śruby są prosto. Więc trzeba zobaczyć, jak są zrobione otwory na śruby. Spróbuję coś zaradzić. Teraz już mamy pick-up wyjęty. No i ewidentnie widać tutaj, że coś jest nie tak z otworem. Podstawa pick-upu okazała się zrobiona z dość miękkiego materiału, więc tak naprawdę wystarczyło kilkukrotne wkręcenie i wykręcenie i pilnowanie tego pionu tutaj. I wygląda na to, że to pomogło. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Zakończyliśmy właśnie wyrównanie progów, a w zasadzie końcówek progów w Jecie Telecasterze. Nie umiem kręcić. Take two. Właśnie zakończyliśmy wyrównywanie progów w Telecasterze marki Jet. Końcówki były bardzo wystające. Teraz są wyrównane, zaokrąglone, że się tak wyrażę. Rączka sama lata po gryfie. Dziękuję. Po poprawieniu otworów pick-up siedzi ładnie równiutko. Dodatkowo odwróciłem sprężynki, tak żeby większą powierzchnią stykał się z podstawą. I jest równo, czyli chyba działa. Dodatkowo piękna dziura na humbucka w Telecasterze od Jetta. No to przy okazji zajrzymy sobie do FGN-a. FGN-ów na kanale jest sporo. Nie wiem, czy był akurat taki telecasterowaty, no ale zobaczcie, z jakim fajnym kunsztem i jak fajnie to jest tak naprawdę no, zrobione. Ten ekran, słuchajcie, ostatnio już tak się trochę dowiadywaliśmy, spotkaliśmy z Gutkiem takiego magika, jak byliśmy na Larry Basilio, który trochę się zna na tych wszystkich właśnie ekranowaniach i powiedział nam, że to nie musi do końca tak być, że farba przewodzi, żeby był ekran. I ogólnie, że z tym ekranem to jest dużo takich różnych historii, które powodują, no, że to nie jest taki prosty temat, jakby się na dzień dobry mogło wydawać. Tutaj się tak przyglądam,
A, to po prostu olej jest, bo ta gitarka sobie się oliwi. W każdym razie, no chodzi o to, że to podobno nie musi do końca tak być, że zawsze ten ekran musi być taki, że jak się przyłoży, wiecie, 2 punkty gdzieś tam do takiej farby niby ekranującej, to musi tam być przewodzenie. No i że na przykład, nie wiem, ten Music Band wykorzystuje jakiś specjalny drut gdzieś tam dookoła, którym ekranuje gitary i w ogóle, no tysiące historii, więc słuchajcie. My lubimy po dobry miedziany albo aluminiowy ekran, który można sprawdzić tym, żeby on przewodził. Tutaj jest, jak widać, bardzo ładnie ten ekran zresztą fabrycznie zrobiony i tu jest to pomalowane. I tej wersji będziemy się generalnie trzymać i w tej wersji będziemy sobie dalej to kontynuować. Nie będziemy się przecież bawić w jakieś nie wiadomo jakie cuda. Taki ekran zawsze troszeczkę coś daje. Nie daje też nie wiadomo jakich super ultra totalnie, wiecie, rezultatów, że całkowicie się wycina brum. Od tego są jeszcze dobre kable, od tego są jeszcze dobre zasilacze do efektów, od tego są jeszcze dobre bramki szumów, które oczywiście wycinają szum wtedy, kiedy nie gramy. Od tego jest dobrze zrobiony układ ogólnie elektryczny i po prostu no wszystko to ma wpływ, a największy wpływ ma tak naprawdę sieć, która jest dookoła gdzieś tam nas i tak jak na przykład ja tutaj w serwisie albo w fogowni, ogólnie w Łodzi ludzie narzekają na to, że ta sieć jest jednak no kiepska, słabiutka, no to tu jest dużo takiego brumu, którego ciężko jest się pozbyć. Natomiast wracając do FGN-a, no wypił swoje. Myślę, że już więcej go w tym momencie na pół roku nie trzeba będzie jakoś specjalnie, wiecie, tutaj oliwić. Natomiast jest to bardzo dobra gitara. Polecam sprawdzić wszystkie testy FGN-ów, jakie gdzieś tam na kanale się pojawiły. Jest ich całkiem sporo i te gitary naprawdę, no w tej kategorii takiej cenowej już trochę wyższej oczywiście, no bo to nie jest tani instrument, w żaden sposób go tak nie można nazwać, no to w takiej kategorii cenowej rozwalają dość konkretnie system, więc to tak. Ciężkie zadanie, progów wklejanie. No generalnie progi powyłaziły, stwierdziliśmy, że należy je po prostu podkleić, każdy przytrzymać, wprasować, poluzować prasę i zrobić wszystko tak jak należy, żeby przed szlifem, a tego szlifu tutaj akurat w tym instrumencie potrzeba całkiem sporo, a żeby przed tym szlifem po prostu no, przygotować instrument, tak? Czyli żeby one dalej nie wychodziły. Epiphone oryginalnie tych progów nie wkleił. Oczywiście jest to, słuchajcie, no jest to robota, no nie jest to tak jakbyśmy wyjęli progi i włożyli nowe z klejem. Jest to jakaś tam taka nadprawka, poprawka tego, co fabryka zrobiła, ale no jest to na pewno element, który wielokrotnie nie jeden serwis robił i wiele serwisów na pewno by to też zaleciło w takich przypadkach. Zobaczymy, co z tego wyniknie też później, no ale nauczony doświadczeniem z Arturem Dogielem dawno temu, z tym, że oto tutaj właśnie na napisie. Generalnie no wiem, że to na pewno pomoże i ten szlif, który potem będziemy robić, jest większe prawdopodobieństwo tego, że będzie to trochę bardziej stabilnie. A przy okazji popatrzcie sobie w 4K na przepiękne zbliżenia tego, jak to się dzieje. Może nawet widać te, które trochę gdzieś tam wystają. Joe Pass Emperor. Będzie dobrze. Dzień dobry Państwu. Serwis Gitarowa Mgła ostatnio jest zalewany gitarami Harley Benton. Gitar Harley Benton robimy całkiem sporo, przez co jesteśmy w stanie pokazać Wam je z bliska, rozebrać je, pokazać co siedzi w środku, jak są zrobione i odnieść się do tego, jakie te gitary są. Niektóre z tych gitar czasami przewijają się od klientów, ale też na filmikach pojawiają się instrumenty, które można sobie kupić w takim sklepie w Sandomierzu Gitaresco, który akurat w tym momencie nie ma żadnego tutaj wpływu na ten filmik, bo tenże instrument, który sobie oglądacie,
To jest gitara, którą przyniósł klient na różnego rodzaju tutaj z nią zabiegi. Jest to najtańszy chyba 7-strunowy Harley Benton, z tego co mi się wydaje. Ja nie wiem, jak on się tam do końca nazywa. Wiem, że kiedyś miałem takiego bardzo, bardzo taniego, za jakieś chyba 500 zł Harley Bentona i nie byłem nim absolutnie urzeczony. Wygląda na bardzo podobny model, choć wygląda na ten model, który już jest z tej nowszej serii i już jest troszeczkę tak jakby niby lepszy, przynajmniej tak w opiniach ludzi to się przedstawia. Powiem Wam tak, na pierwszy rzut oka jest to bardzo, bardzo taniutki instrument, od którego nie można zbyt wiele wymagać, więc tak naprawdę traktuję go tak jak każdą inną gitarę w swojej kategorii cenowej. Przypomina mi ona na przykład tanie jakieś Jacksony JS327, jakieś tanie Korty i tego typu instrumenty, więc nie mam jakichś wielkich wymagań co do tego instrumentu, ale na pierwszy rzut oka zrobiony jest całkiem przyzwoicie. Nic tutaj się jakoś tam nie haczy. Przypatrzyłem się progom, też specjalnie jakoś tam nie jest tak, żeby wychodziły. No jak mówię, nie ma tutaj żadnych fajerwerków. Drewno jest tanie, drewno jest widać, że jakieś takie w ogóle w takie sręki i tak dalej. Ale zobaczymy, jak ta gitara gra. Po co przyszła do serwisu? Ano do serwisu przyszła po to, żeby o nią zadbać. Czyli żeby zrobić tutaj wszystkie olejowania, które nigdy nie były robione. Ale najważniejszą rzeczą, po co ona tutaj przyszła, jest przetwornik. Przetwornik, który w tej gitarze ma zostać założony, to jest konkretny Killer Noiser, czyli SH8 w wersji siódemkowej, czyli tak zwany Invader od Seymour Duncan. No pick-up o dużej ilości basu i taki naprawdę o dużym sygnale. Może się nadawać i może fajnie grać w tymże instrumencie i obstawiam, że może dać tutaj konkretnie radę. Jak zauważyliście również, no ma dosyć nietypowe nadbiegunniki w postaci takich dużych śrub z heksagonalnym otworem. To jest cecha charakterystyczna tego pick-upa. Przez lata nie był to pick-up, który jakoś specjalnie lubiłem, aczkolwiek, szanowni Państwo, mam taką wersję sześciostronową, więc będzie można zrobić fajne porównanie tego, jak zagrała w taniej gitarze i w jakimś innym filmiku pojawi się, jak zagrała w gitarze trochę droższej. Nie pamiętam, w co to chcę wstawić. Chyba we frytę. A nie, fryta jest też 7-stronowa. Nie, fryta jest 6-stronowa, więc chyba to we frytę chcę wstawić z tego, co teraz mi się przypomina. Więc taka oto zapowiadam, że będzie to taka jazda. Jak pierwsze wrażenia, Marcin? Nie wiem, bo struny są w stanie tragicznym i grają tak. Aha, czyli struny są flakony, tak? Struny są sznurówki. No tak, rzeczywiście. Poza tym nie wiem, jakie one stroją, ale są zdecydowanie za cienkie takiego stroju. Wiesz co, oni zakładają z reguły 46-56, tak? Na ton. A struny, jakie sobie zażyczył klient, są właśnie dokładnie takie. 1046 plus 56 na strunie 7. No moim zdaniem... Do jakiego stroju? No właśnie, i teraz jest pytanie, do jakiego to jest stroju? Jedziesz. O. Moje wrażenia są takie, że siódemki są bez sensu. Nie no, fajna gitara całkiem. Zobaczymy. Nie no, mówiłeś coś innego, jak nie było włączone nagrywanie. Nie, ja powiem szczerze, jestem przerażony tym, że mamy założyć do niej strunę w rozmiarze 10. Znaczy tak, 1046 i 56 i ma być obniżone wszystko o ton. W tym stroju moim zdaniem to będzie bieda, ale... Znaczy o ile jeszcze, ja uważam, że tak, no to 1046 o ton w dół powiedzmy, że dadzą jeszcze radę, no to ta 56 na to... Ale wiesz co, tu też jest makaron, bo zakładam, że to są chyba dziesiątki. No chyba, że... Bo to są fabryczne struny pewnie, no, nie? Podejrzewam, że tak. No bardzo... A może to dziewiątki są?
Nie sądzę. Bo jeżeli wypuszczają taką gitarę, to nie wypuszczają ją w E, nie? W E do B, nie? Na dziesiątkach z reguły. Jeżeli to są dziesiątki, to nie będzie to dobrze, moim zdaniem. Słuchaj, no zobaczymy, no tak sobie To jest klient straszny zażyczył, makaron. tak sobie klient zażyczył, tak ma być, no. Akcja dość wysoka, gry w miarę prosty. Co do brzmienia to ciężko ocenić, bo na tych strunach to niestety nie ma prawa zabrzmieć. No zobaczymy, nie? Będziemy myśleć. No. Będziemy myśleć. Ale tak, no mostek spoko. Jest dużo fajnego kurzu. Dużo fajnego kurzu. Mostek jest spoko. No te pick-upy to miałem z nimi do czynienia, no to jest to taniość. Klucze jak w moim akustyku. Klucze, zobaczymy jakie są klucze, ale teraz tak, właśnie, bo z kluczami, uwaga. Właściciel gitary kupił sobie zestaw takich kluczy Framus Warwick do tego instrumentu i chce, żebyśmy te klucze wymienili. Chcę, żebyśmy je wymienili i szanowni Państwo, teraz jest tak, uwaga. Jak wymieniałem sobie ostatnio w którymś ze swoich Harley Bentonów klucze, co mogliście widzieć, to pojawił się na nich taki napisik, takie A. I to jest klucz też z takim napisikiem i to jest ten klucz Framusa. Tylko że, dobra, już widzę o co chodzi. On nie jest na pewno robiony przez Schallera? Nie, no przez Schallera nie jest robiony. To jest koreański klucz, ale dobra, już widzę o co chodzi, bo dobra, to trochę się obstawiam, ale o co chodziło mi? Obstawiam, że te klucze, które tutaj są założone oryginalnie, mają dokładnie to samo A. I że to jest ten sam klucz. Jedyną rzeczą, której nie zauważyłem przy tym moim obstawianiu w tym momencie, jest to, że te klucze są blokowane. Więc taka jest inwestycja, ale myślę, że są dokładnie tej samej firmy. No ale skoro są blokowane, to już nie jest źle. Dobra, bierzemy się za robotę. A jednak jest KD, czyli takie oznaczenie, jakie ja miałem na przykład na mostku w Eclipse'owatym Harley Bentonie, więc biorą te hardware'y z różnych miejscówek, więc jest KD. Ale słuchajcie, tak, jest następny teraz problem. Problem następny polega na tym, że ten SH8, którego tutaj dorwał właściciel, ma rozwiercone otwory tutaj te na śruby i żadna śruba nie pasuje. To jest śruba od chińskiego pick-upa i generalnie przechodzi ona tak, ciach. Przechodzi tak, więc niestety trzeba będzie dosztukować. Innego wyjścia nie ma, bo nie jest to wkręcane w deskę. Widocznie poprzedni właściciel instrumentu jednak sobie chciał wkręcić w deskę tego pick-upa. Trzeba będzie dosztukować dwie nakręteczki. I no tak to musi wyglądać. Inaczej się tego zrobić nie da. Więc to jest czasami ból, tak, dlaczego to mówię? Bo to jest czasami ból, który może Was spotkać, jak sobie po prostu kupujecie używany przetwornik, że może Wam śrubka nie wejść. Na szczęście tutaj koło serwisu jest dobry człowiek Robert i znalazł takie coś. Wszystko miał co trzeba. No kurwa, wiesz do kogo nawet przyszła, gdybyś jedną? Do Ciebie. Z tym wszystkim. Czy tam nawet Twoi rodzice, czy cokolwiek? Do Ciebie, no. Po to tu jesteś. Chyba, ale ja mam nadzieję, że i nawzajem, bo jakby Beata została z moimi rzeczami, to ona też nie ma o tym zielonego pojęcia. Dobra, mamy to nagrane. Framusy zmieniamy na jednak i jednak się okazało, tak jak mówiłem, że nie są, no nie, tam było KD, a tutaj jest tak. No framusy wyglądają jednak trochę solidniej i na szczęście pasują dziury i wszystko jest gites, więc powinno być malinowo. Natomiast pick-up sobie w tym momencie schnie i te po prostu, no takie nakrętki tutaj dołożone są, doklejone, wycentrowane. Zobaczymy. Pokazałeś pięknie wgniotki. Zastanawiam się jeszcze, czy wgniotkę jeszcze trzeba pokazać. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zrobić patentu pod tytułem takim, że kapnąć trochę cyną, żeby to się nie ruszało. No zaraz tutaj będziemy kombinować. I struny, na które przekonałem Pana, to jest jednak Kurt Mangan z 60 i 52. Myślę, że będzie trochę przynajmniej lepiej w tych basowych i taką mam tutaj GHS-a dołożoną 26, więc taka oto to zamiana. Gdzie ta wgniotka? Tu. A, proszę bardzo. A może to jest, że kurwa deko.
Kurwa deko? Kurwa deko kupiłeś jeszcze. KDK. Kupiłeś deko, KD, kupiłeś deko. Nie jest to deko, nie ma nigdzie. Powinno być H. KDH. CH oczywiście. KDCH. No nie. No jest po prostu KD odciśnięte od tego klucza KD. Fajne, no to się nie bał i dokręcał. Powiem ci, że dokręcone było bardzo fajnie. Rzadkość. Jaki jest najlepszy moment w pracy serwisu gitarowego? Czekanie, aż się wchłonie trochę olejku cytrynowego w podstronnicę. No więc tak, to już nie jest nasze pierwsze doświadczenie z tym Blackwoodem. Chociaż ten wygląda trochę inaczej. Taki jakiś brązowszy jest, nie wydaje ci się? Nie, ja tamtej nie, wiesz, tamtej się nie przyglądałem. Nie pamiętasz tamtej? No nie wiem, taki jest trochę brązowszy, nie jest taki szary. Tamten to jest taki szaro... Brązowszy jest, bo jest pod olejem. Nie, no nie wiem zresztą, nie pamiętam już teraz. W każdym razie no, czekamy sobie, aż tutaj się w cokolwiek, z czegokolwiek jest ta półstronica zrobiona, no to czekamy jak sobie wsiąknie, a przy okazji mogę wam pokazać tak, wyekranowana komora przetworników, więc dosyć interesujące, bo w droższym modelu V-ki, który wczoraj akurat skończyliśmy serwisować, nie było ekranu, więc to taka oto zagwozdka. Mostek mi się podoba, nie wiem z jakich jest materiałów, ale jest design całkiem niezły, taki jak w trochę wyższych instrumentach. Jak mówię, no tutaj nie mam pojęcia jakie są te materiały. Same nakrętki, pierwsza faza nakrętek niestety nam nie udała się, więc teraz schną nakrętki, w sensie klej sobie schnie, bo nie mam żadnego akceleratora niestety. Ten, który miałem, okazał się być do dupy. No i zastanawiamy się, czy tego tak naprawdę, no to powinnoś to zrobić jakąś epoksydową tą, nie? Żywicą, czy coś takiego, no ale nie wiem, może jak się troszkę tutaj kapnie cyny, to będzie bezpieczniejsze, to więc na razie sobie tutaj to czeka, więc czekamy, no. A ciekawe jak te mangany, bo jeszcze nie pamiętam, czy już włożyłem jakąś gitarę, tylko no pewnie w momencie, kiedy publikacja z filmu, to już wiem, no ale teraz nie jestem pewien, czy gdzieś w którejś gitarze są mangany. No niestety klej, że tak powiem, nawet trochę przeszkodził, bo po pierwszej próbie z klejem jako takim, gdzie się nic nie udało zrobić, był taki pomysł, żeby po prostu wycentrować na klej, a potem zalutować. No i tam gdzie był super glut, to ten klej tak się trochę nie chciał trzymać, więc nie wyszło tak super idealnie, ale w tym momencie jest no jest przymocowane i jestem przekonany na 200 000%, że będzie teraz zajebiście działać. Nie wygląda za dobrze oczywiście, no ale słuchajcie, no co zrobić, to ma nie wyglądać, to ma się trzymać, od tej strony i tak nic nie będzie widać, więc jakbym wam nie powiedział, to byście nawet nie wiedzieli. Pomijając, że będzie pod ramką. Pomijając, że będzie w ogóle pod ramką i tak dalej, więc chodzi o to, żeby się tylko to trzymało. No pika był uratowany, nie trzeba kupować niczego innego. Tak, oczywiście tak, w ten blokowany klucz Framusa, który tutaj jest założony w tym momencie, no struna 60 w ogóle nie chce wejść, więc no trzeba odwinąć. Ja nie wiem, czy to będzie grało. Trzeba odwinąć owijkę, że dlaczego ma nie grać? No przecież nie jest do końca zawinięta. Nie, no przecież tak robią wszyscy grubostrunowcy. Czasem jest nawet tak, że są dwie owijki. Więc w tym momencie tutaj ja trzymam kamerę, a Marcin kręci druta. Ciągnę druta. Ciągnie druta. I to tak trzeba wam powiem z 15 cm tego odwinąć. Lepiej. Lepiej? Więc wiecie, no. Tylko mam nadzieję, że to się będzie grało. Będzie grało jak... Bo ja mam złe doświadczenia z firmy Presto, naprawdę. No ale przecież ta owika, która będzie w blokadzie, nie będzie odwinięta, nie? Bo właśnie, bo dlaczego złe doświadczenia z firmą Presto? Będzie. Przecież w owice ci nie wejdzie do blokady. No tak, rzeczywiście. No to tak, no to przepraszam. No dobra, z firmą Presto było tak, że jak to było, że co? Że kupowałeś struny Presto i upierdalałeś kawałek, ucinałeś kawałeczek kulki, znaczy kulkę ucinałeś, żeby założyć ją do Floyda. To się struna rozwijała. To było... Tak wygląda drewno na podstrunicy tutaj już po zaolejowaniu.
Nie wiem, czy to jest dokładnie to samo drewno, co mieliśmy wczoraj. To wygląda trochę lepiej wygląda. To wygląda tak bardziej palisandrowo. Znaczy inaczej, może... Znaczy tak, wygląda bardziej drewniano. Tak bym powiedział. No to się rusza. Ja myślę, że właśnie zniszczyliśmy tą stronę. Właśnie zniszczyliśmy strunę? Tak myślę, oby nie miał racji. No można. Musiałeś dosztukowywać kable do Duncana? Musiałem. No zabrakło mi milimetra, może 2. Pierdzielisz. No ale co, no Duncan ładnie wygląda. Ja właśnie w tym momencie montuję film z 2018 roku, gdzie rozmawiam w ogóle rozmawiam w ogóle o takiej gitarze i generalnie porównuję tą gitarę, którą miałem wcześniej, tego typu, do Jacksona JS-22-7. Moim zdaniem te gitary są bardzo takie same i są bardzo zbliżone, więc jak nie macie kasy na Jacksona, pewnie poszły teraz ceny do góry, to i szukacie taniej siódemki, to tak w ciemno obstawiam, że będzie można brać tą. Z tego co pamiętam, po tym modelu tam miałem jakieś Progressive 7, coś takiego jest gdzieś tam dawny na FOG. On też dupę nie urywał, tak samo jak ten Jackson, którego teraz omawiam w nowym filmiku. Natomiast myślę, że tutaj będzie dokładnie ten sam mankament, ale to jeszcze wam o tym powiem, jak już się oczywiście tu ogarniemy z tym instrumentem i trochę na nim pogram, nie? No gra, kurwa. Gra normalnie i nie ma się tego bać, więc jak macie za grubą strunę, to odbijajcie i się niczym w ogóle nie przejmujcie. R457, czy jakoś tak ona się nazywa, słuchajcie, to jest Harley Benton, znaczy tak, udało się ustawić w miarę niską akcję strun, ale nie jakoś super ultra niską. Musiałem podpiłować sloty na siodełku, no założone są grubsze struny, więc no troszeczkę wyszły wyżej, więc trzeba było troszeczkę tutaj podpiłować. Nie jest to jakoś super ultra niska akcja strun, ale z drugiej strony jak na siódemkę, no to wiecie, no nie można było zrobić tutaj bardzo niskiej, bo to jest gruba struna. Jak jest gruba struna, to tak łatwo niskiej akcji strun nie jest ustawić. Ona musi mieć gdzieś tam jakieś pole do popisu, żeby sobie latać. Trochę te struny 10, bo z tego co tu założyliśmy 52, jakoś coś takiego, nie? Taki dziwny set. No trochę są te struny jednak jeszcze dalej za cienkie. Gitara się trochę rozstraja tutaj w tych niskich rejestrach na tej strunie A. No nie jest, znaczy ona tutaj jest A, bo jest obniżony o ton. Nie jest to najlepsze. Można byłoby jednak moim zdaniem założyć struny tutaj grubsze. No jak wiecie, musieliśmy to odwinąć, żeby w ogóle to włożyć w taki klucz i tak dalej. Słuchajcie, to jest Harley Benton z tych tańszych Harley Bentonów, czyli z tej serii takiej naprawdę entry level. To nie jest taka gitara jak na przykład ta, która kosztuje gdzieś tam około 900 zł z hakiem mniejszym lub większym. Ta gitara kosztuje około chyba złoty 750, ale z racji na to chyba, że jest siódemką, a normalnie jakby była szóstką, to by pewnie kosztowała 600-650. To nie są najszczęśliwsze Harley Bentony. Jednak się do tych instrumentów nie przekonam i jednak te instrumenty, słuchajcie, wykonana jest dobrze. Wykonana jest podobnie do Jacksona JS-22-7. Tak naprawdę bardzo tą gitarę przypomina. Ale tak samo jak tamten Jackson, tak samo tutaj jedyną rzeczą, która powoduje, że jest lepsza od tego Jacksona, jest to, że jest po prostu od tego Jacksona tańsza. Natomiast to nie jest fajny instrument. To jest instrument taki bez duszy, bez charakteru, bez jaj. I taki po prostu wszystko tu się zgadza. Nie można się do niczego tak naprawdę przyczepić. Ale nie miałem jakiejś radochy z grania na tej gitarze. No, abstrahując od tego, że jest to siódemka i ja na siódemkach też jakoś tam specjalnie nie lubię grać, no to nie miałem jakiejś wielkiej tutaj radości z grania i z obcowania z tym instrumentem. Oczywiście tenże przetwornik, który jest wsadzony, pomógł temu instrumentowi. Oczywiście ten przetwornik gra w tej gitarze i jest... No wrażenia są na pewno lepsze niż na takim stokowym pick-upie, chociaż akurat na stokowym pick-upie nie grałem, ale jak wiecie, miałem kiedyś taki instrument i pamiętam mniej więcej jak on grał. Miałem też tego Jacksona JS-22, do którego go porównuję i tam też było tak płasko i te pick-upy w tym Jacksonie, mimo tego, że ktoś nawet w komentarzu pod Jacksonem napisał, że były spoko, to mnie jakoś specjalnie nie urzekły. No ten pick-up tutaj robi robotę i ten Seymour Duncan SH8 to jest fajna przystawka, więc generalnie no ratuje ten instrument i na pewno jest lepiej.
ale jakiejś wielkiej radości, wielkiego wow i tak naprawdę, o kurde, jednak ten Harley Benton to jest fajne wiosło. Tutaj w tym wypadku nie mam, no ale tak się właśnie spodziewałem, że będzie. Jak mówię, ja jestem zwolennikiem, jeśli chodzi o Harley Bentony, nie miałem tych żadnych tam Fusion, ani tych, jak one się tam nazywają, jeszcze takie wysokie te modele, nie pamiętam teraz, Amaroki i tak dalej, to tych gitar nie miałem. Miałem do czynienia z tymi takimi w okolicach 900-1800 zł, z tych takich średnio półkowych dla nich serii i to są dobre gitary w tychże pieniądzach. Tutaj nie ma się czym podniecać i nie jest to instrument. Słuchajcie, no nie ma za dużo konkurencji tak naprawdę i można z racji na to go sobie kupić, jeśli ktoś chce 7, ale nie spodziewajcie się za dużo, więc nawet ten test grany będzie taki generalnie, że mówię, no nie jarałem się jakoś tak wow i w ogóle, ale mi się dobrze gra, no nie. Tym bardziej, że mnie wkurzało to, że się to rozstraja. Mezura jest ustawiona idealnie, wszystko jest idealnie, a generalnie jest ciężko ten instrument nastroić. Zobaczymy, co powie właściciel, jak ją sobie odbierze i zobaczymy, jakie jest jego zdanie. No ale to już będę wiedział tylko ja. Chyba że się zgodzi na to, żeby coś powiedzieć, ale raczej ludzi nie nagabuje na to, żeby takie coś robili. Pierwszy test Laboga DS100. Zajebisty piec, który kocham, jak wiecie, który nie oszukuje. I też przez ten wzmacniacz grało się na tym trudno, bo jednak słychać, że jest to budżetowy instrument, a drugi test Boss GT1000 grało się już trochę, powiedzmy, że przyjemniej, bo Boss GT1000 jest dobrym multi-efektem, ale no jednak co dobry wzmacniacz za 12 000, to dobry wzmacniacz za 12 000. No przebacz tutaj nie ma. Nie? Bardzo dziękuję na samym końcu, jak zwykle. Bardzo proszę o końcóweczki samochodowe. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy już lajkują, którzy już subskrybują, którzy już tutaj są. Wszystkim tym, którzy już wysłali końcówkę samochodową. Nakręćcie swoje końcówki samochodowe, bo końcówki samochodowe się kończą. Kończą się i no nie ma ich za dużo, więc nie chciałbym tak, żeby nagle zniknęły. Ja gdzie tam coś widzę, to jeszcze cały czas łapę to kamerą, więc kamery w dłoń, telefony w dłoń, pionowo nie, poziomo i jedziecie z tematem. Oczywiście, jak to zwykle bywa na końcu odcinków, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Osoby, które w tym momencie są na liście, są to najwidzowie, są to najfogowicze, są to osoby, które po prostu umożliwiają temu kanałowi istnienie na bieżąco z siłą wodospadu, że no po prostu tutaj naprawdę dużo się, mam nadzieję, dzięki wam właśnie dzieje. Mam nadzieję, że widać to, że się dużo dzieje. Mam nadzieję, że widać wszystkie zmiany na lepsze. Między innymi dzięki wam chodzę na lekcje gitarowe, też po to, żebyście w przyszłym roku, żeby za rok można było powiedzieć, kurde, ale ten Xantyp zrobił progres. No niestety nie da się tego progresu zrobić w miesiąc, nie da się tego tak zrobić, jak próbowałem to zrobić jako tak zwana ewolucja październikowa. Będę chodził tam rok czasu i się nauczę. W końcu zagram to Lama Arpeggio, jak będzie trzeba. Jeszcze raz dziękuję. Końcóweczka samochodowa. Jedziemy. Znaczy, nie jedziemy, bo ona będzie stała. Ten samochód będzie stał, więc nie jedziemy.